Witam bardzo serdecznie po przerwie. Druga część, moi drodzy. Weszliście teraz do płaczącej wierzby. W środku jest dosyć spokojnie, mamy wieczór. Jest troszeczkę osób. Jak zawsze karczmarka ze swoim prawdopodobnie mężem robią wszystkie dania. Jest bardzo spokojnie tutaj. To ja chciałbym znaleźć wzrokiem jakiś stół. Na początku. Wolny. Wolny, no, oczywiście. Jeszcze się upewnić, czy nie ma tego całego popuszko w okolicy. Nie, absolutnie. Mniej problemów. A szkoda. No to idziemy do jakiegoś najbliższego wolnego stołu i chyba siadamy. Zgadza się. Tak, Ściągam z siebie łuk. ja rozsiadam się i chciałbym usiąść tak, żeby patrzeć na ladę. A ja siadam naprzeciwko Lloyda, żeby patrzeć mu prosto w oczy. Odwzajemniam. Z uśmiechem. Siadamy się po prostu jak na razie. O, witajcie moi drodzy. Co mogę wam podać? Dla mnie będzie na pewno jeden kufel piwa oraz czy macie państwo może jakieś ryby? Oj, owszem. Mamy węgorze z północnej rzeki. Węgorze pani mówi. A po ile byłby taki węgorz? Węgorz cały? Za 1,5 sztuki. O, no to super, to poproszę węgorza, kufel piwa i to wszystko. Idealnie. A jakie będzie piwo? Ciemne, jasne? Jasne, poproszę jasne. No jasne. A dla was? Ukharu chce kubek wody i jakieś mięso. Jakieś mięso. A jakie to będzie? Może być, nie wiem, sarna, wół, O, dziczyzna, nie kaczka, mamy z dzikich. kurczak. A to mamy świnia. kurczaki i świnie. Może być wołowina. Jak mają. Nie podejmę za pana decyzji. Ukharu mówi, może być wołowina, jak jest. Wołowiny nie mamy. Wieprzowina. W porządku. Schab? Tak. Dobrze. Ja poproszę tego węgorza i Suróweczkę. coś do picia. Jest cydr? A i owszem. Poproszę. Dobrze, to jabłkowy cydr, węgorz 2 razy, piwo. A dla ciebie? Ja poproszę kurczaka z jakimiś pieczonymi warzywami. Zrożna jest z ziemniakami Może być. i cukinią. A Fantastycznie. cały kurczak czy Łódko. jedno? Jedno. I do tego również wodę poproszę. Dobrze. To będzie za chwilę. Posiedźcie, rozgoście się i zaraz wracam. Uśmiechnięta, cała od ucha do ucha, przewiązuje mocniej fartuch, który troszeczkę z niej spadał. Ma duży, obfity dekolt i mężowi przekazuje wiadomości na temat zamówień. On potakuje, patrzy do was, uśmiecha się troszeczkę. Odwzajemniam uśmiech. Ja również, jeśli widzę. No i przygotowują razem, są zajęci. W samej karczmie niewiele się dzieje, tam parę osób gra w kości tylko. Są rozmowy o żołnierskim życiu, o królestwie. Nic takiego niesamowicie wyróżniającego się. O, za króla tego i tego było lepiej. Że to ja to powinienem dowodzić tymi wszystkimi szlachcicami, bo to oni to partolą robotę. Nel tak opiera ręce o stół. Ukharu może... Ukharu dobrze pamięta, że ta karczmarka
To siostra Brigitte z Eridan's Crossing? Nie. To jest siostra innej karczmarki z Eridan Crossing. A, tej, co prowadzi tą okropną karczmę z samymi warzywami. Zgadza się. O Ukharu woli jednak nie wspominać. Zgadzam się z tobą w 100%, Ukharu. Widać, która siostra mądrzejsza. Oj, już bez przesady, po prostu ma lepszy gust, powiedzmy. Do karczmy wchodzi elf, krasnolud i człowiek. Cali poobijani, poszarpane ubrania. Zmęczeni, widać miejscami zaschniętą krew na ich szatach. Z pełnym rynsztunkiem. Krasnolud z toporem, elf z łukiem i 2 mieczami przy pasie. Człowiek akurat jakieś metalowe coś ma na rękach. Nie za bardzo wiecie, jakieś takie rękawice. Zmęczeni, załamani są. Jakby coś strasznego się stało. Coś mówią? Raczej szeptem ze sobą rozmawiają. Okej. Nie słychać za bardzo. Bo jakby się rozglądali za stolikiem, czy... Nie szczególnie, podchodzą po prostu do najbliższego. Mówią nawet do siebie, że najbliższego i usiąść odpocząć. Poszukiwacze przygód? Widocznie słabsi od nas. Albo trudniejszego wroga znaleźli. Może to drugie, Ukharu. Miejmy nadzieję, że nie są podobni do nas w liczebności, bo to by oznaczało, że jeden z kompanów... Zginął chwalebną śmiercią w boju. Zgadza się. Może należy ich spytać, może jak oni nie dali rady, to Kwiatowi dadzą radę. Nie wiem, czy... Możemy zapytać, Ukharu. Zapytać nie szkodzi, aczkolwiek mamy już robotę. Ale może taka... Karczmarka podaje wam wszelkie napoje. Jeszcze momencik. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Piję troszeczkę cydru. Ja biorę swój kufel piwa, tak trochę nim kręcę, że tworzę taki wir tego piwa i sobie popijam. Ale może taka nocna robota. Jak ostatnio. To Ukharu zaraz. Ukharu, pamiętasz jak było ostatnio w nocy z Lloydem? Ukharu tylko pamięta, że ostatnio w Talongardzie, jak wyruszyliśmy w nocy, zarobiliśmy. To też racja, aczkolwiek byliśmy strasznie niewyspani. Ukharu przyzwyczajony. Kupiłbym jakieś... Jakbym kupił jakieś coś małego, błyszczącego, to mógłbym rzucić zaklęcie, które powoduje rozświetlanie okolicznej... Coś błyszczącego? Masz na myśli szkło? Jak lusterko, małe, czy wypolerowany kawałek metalu. Jeśli Mosesek ma pieniądze, niech kupuje. Możemy się za czymś takim rozejrzeć, tylko niewiele nam zostało, a jeszcze musimy zapłacić za obiad. No wiem, tylko to przydałoby się dla każdego. To dałoby efekt jak wręcz magiczna pochodnia. Możemy się za tym rozejrzeć w drodze powrotnej. Bo nie wiadomo, czy nie taniej będzie po prostu kupić pochodnie. Właśnie. Moje zaklęcie można rzucać wiele razy. Pochodnie też można odpalić parę razy. Wreszcie się spali. Aczkolwiek mało razy. Karczmarka przynosi jedzenie. Smacznego wam życzę. Dziękujemy. Dziękujemy.
A i zapomniałam, żebyście uiścili. O. Zapłacili w sensie. No to ja A- podaję 2,5 sztuki złota karczmarce. Mhm. Ile Ukaru ma zapłacić? 3 sztuki. Ja podaję 3 sztuki. A ja za mojego kurczaka? 1,5. Łaca. A ja za moje? 3. Daję karczmarce moje 3 sztuki złota. To za kolegę. Jeżeli chodzi o wielkość, to dla Lloyda ty dostałeś taką 500 ml butelkę cydru. O, W sensie nie kubek. Jeżeli chodzi o Ukaru, to ty dostałeś 2-kilogramowy schab, więc jest w co wbić zęby. Nie tak, że nic tam z dobrym sosem i Resztki do w domu. ogóle. A mój węgorz, jak wielki jest? Ogromny. Pasuje do mnie. Niedojrzałe żarty zawsze z wami. Teatr umysłu RPG. Lloydzie, tylko uważaj na ości. pierwszy raz będę jadł coś takiego. Tak. Węgorza nigdy nie próbowałem. Mają dosyć delikatne mięso, aczkolwiek ości jest od groma. Więc One mają tak z 70 cm, więc takie średnio większe. Ukaru ma nadzieję, że Ostesek się nie zadławi. tak, też mam taką nadzieję. No i zaczynam jeść. I chciałbym rzucić sobie na smak węgorza. O, Ja ja też. sobie rzucę na smak kurczaka. Możecie do wszystkich swoich rzutów dodać +4. No, not bad. Dowody też? 23! 11. Dowody, nie żartujmy. Z 4, tak? Tak dobry jak mamusia robiła. Przyznaję, nietypowy smak. Powiedz mi, Rówanie, ty często jadasz ryby? Niestety na lądzie nie ma takiej możliwości, aczkolwiek w czasie mojej młodości albo zanim wyruszyłem na ziemniste przestworza, jadłem dosyć dużo ryb. Praktycznie były stałą częścią mojej diety. A ty, Nel? Czego najwięcej jadłaś? Jak Oseskowi nie smakuje, jego węgorz Ukaru chętnie zje. No, smakuje, tylko taki nietypowy smak. O, jak twój schabu, Karu. Dla Ukaru mięso jak mięso. Ale dobry. Zrozumiałem, że dobry, więc cieszę się. A ty, Nel? Jaka była zwykle twoja dieta? Co masz na myśli? Na przykład Rówen często jadł ryby. Miałeś coś, co często jadłaś? To, co polujesz w lesie właściwie. Najczęściej jakieś jelenie, króliki, dziki, nie wiem, Czyli dziczyzna. owoce leśne. Czyli często polowałaś? Zgadza się. Owoce leśne jakieś. Wszystko, co ci da las. Ukaru miał podobną dietę. Bardzo długo. To musi być cudowne. Tak żyć z tego, co daje ci natura. Tak bezpośrednio. Jest. Niech Ostesek kiedyś spróbuje. Myślę, że jak będzie z nami podróżować, to będzie miał szansę. Nie, Ja. bo wtedy Ukaru i Nel będą polować, a Ostesek będzie tylko jadł. Nawet nie ma kija, żeby kogoś walnąć. Też prawda. Będziemy musieli go nauczyć po prostu. Ale myślę, że powinieneś mieć coś dodatkowego do obrony. Czasem, przynajmniej jak ja,
używam wielu zaklęć, to męczę się. Chociaż, czy coś takiego nie uważasz, że jest dobre do obrony? Wyciągam z mojej torby, przez chwilę w niej grzebię i wyjmuję taką spakowaną sieć. Jeśli chcesz się bronić przed kurami, to może tak. Albo kiedy chcesz łowić ryby. Tak, to też racja, aczkolwiek dziurki są trochę za duże. Ale moglibyśmy tego użyć u Kharu na polowania. O, Na polowanie tak, ale do obrony raczej nie. nie no, to można zarzucić na osobę. Aczkolwiek zgadzam się z Nel oraz Ukharu. Powinieneś zainwestować chociaż w jakiś prosty sztylecik, cokolwiek. To prawda, Ruben dobrze mówi. Dużo nie kosztuje, a uratować życie może. Jeśli potrzebuję się bronić, potrafię też po prostu poprosić Aszę, żeby mi pomogła. Wyjmuję trochę mój... Nazwa sztylecik pasuje do oseska. Nie sztylet. Chciałabym zobaczyć, czy reszta tych poszukiwaczy przygód jakoś, nie wiem, zerkała na nas albo cokolwiek takiego. Ani Nie? trochę. Okej. Zajmują się swoimi sprawami. Oni coś zamówili, czy tak siedzą po prostu? Siedzą. Raczej nie jestem w stanie podsłuchać, o czym mówią. Możesz spróbować. Spróbujmy percepcji na bazie słuchu. Dobrze, i jeszcze pytanie, czy z racji tego, że jestem w mieście, czy to oznacza, że mam przewagę? A zgadza się? Fantastycznie. Czy ja też mógłbym tak to podsłuchać? Nie. No to Ty nie masz uszu. A, 12. Za cicho. Za cicho. Nie ma takiego dużego ruchu, ale oni mówią wszyscy szeptem, więc... Mówią pod nosem, więc... Haru może później by poszedł zapytać się tej trójki, czy nie mają jakiegoś zadania, które mu nie podołali. Wyglądają na nieźle poharatanych. Ale to później. Chyba że będą zaraz wychodzić. To może Haru pójdzie teraz, jak skończy zjeść. Możesz iść teraz. Nie wyglądają, jakby czekali na zamówienie. Haru idzie. Tylko Mam iść z tobą? myślę, że Karczmarka podaje im ziemniaki z solą Dwie głowy to nie jedna. i jajkiem. I Haru zjadł jajka. Dobra, idę do nich. to ja tak siedzę trochę bokiem i przyglądam się Ukharu. Wstajcie. Elfka podnosi głowę na ciebie. Mężczyzna, człowiek spogląda. Tak. Jestem Ukharu Ashawi, wojownik. I Ukharu, jego drużyna, światowi, zauważyli, że ta drużyna, wskazuje na nich, wróciła poobijana. Czy też poszukiwacze przygód? Żeby tylko poobijana. Teraz to już wszystko się waha. Czy Ukharu mógłby się dosiąść na chwilę? Siadaj, Ukharu. Dosiadam. Tam jest krasnolud, elfka i człowiek, tak? Mhm. Ukharu chciał zapytać, dlaczego tacy poobijani? Albo przez co? Nie każda rzecz, którą nam zlecą, kończy się tak dobrze. Straciliśmy kompana. Ukharu współczuje. Niech Matka Ziemia ma go w opiece. Straciliśmy mojego brata, więc... Ale przynajmniej zginął w boju, jak wojownik. Niestety. Nie do końca. Ukharu nie rozumie. Byliśmy
żeby ci powiedzieć, jak oni wyglądają. Elfka ma sporą ilość jakby makijażu, takich czarnych, namalowanych na twarzy linii, takich 2 półkul przechodzących centralnie pomiędzy brwiami. Krasnolud ma ciemnorude włosy, ta elfka ma blond, chociaż ma pasma, które są czarne. No i ten człowiek ma czarne włosy, trochę takie na jeża, jest w zbroi z tarczą i mieczem. Ten mężczyzna jest dosyć przystojny, ale brudny i trochę niezadbany, trochę zarostu. A osoba, która mówiła, Tak, to był on. Wszyscy są zmęczeni z nich, więc to też odbija się na ich wyglądzie. no rozumiem. Jak to nie zginął w boju? Nie chcę zachęcać do takich odkryć jak my. Paru chociaż chciałby się dowiedzieć, bo jeśli też nasza drużyna dostanie to zadanie, to żeby się strzec. A może i odzyskać ciało. Znaleźliśmy jeden zamknięty tunel koło ruin Falcon's Reach i wyszliśmy tam. No, jeszcze parę rzeczy żyje w tych tunelach. Na mojego brata zawalił się kawałek jaskini. A nas przegnały duchy i szkielety. A jak ich oceniam po ich ubiorze, ekwipunku, może też jakby ich zachowaniu, to wydaje się bardziej, że tak powiem, amatorscy niż my, czy na podobnym poziomie? A to ciekawe pytanie i mam ciekawe rozwiązanie. Ze względu na to, że twoim zawodem, myślę, że to nie jest tajemnica, jest kowal, masz wiedzę na temat uzbrojenia. Jak coś po ostatnim poziomie przez to, że się zwiększyły nasze biegłości, to teraz masz +2. Rzuć mi proszę na wiedzę uwzględniając to, że masz wiedzę na temat uzbrojenia, czyli w sumie +1 będzie do rzutu. Kości D20. 20. Wow. Nienaturalne, ale no. Wiesz, że są mniej więcej na tym samym poziomie co wy. Jakby widać to po ich ubraniach, też szukali pewnie, wiesz, ze złotem. Ta zbroja u tego gościa raczej musiała być pewnie z jego rodziny. Widzisz na zbroi, że jest tutaj znak definitywnie księstwa Jelenia. Byliście tak naprawdę w Timberwood, które ten znak jelenia takiego na zielonym tle, ten jeleń jest na ogół żółty, ale potrafi też być biały, że to jest na pewno zbroja z tego księstwa. Widzieliście też paru żołnierzy, więc Ukharu widzi, że umiejętnościami i ekwipunkiem jesteście podobni do drużyny Ukharu. nie wiem, może tak i co? Nasza drużyna wyrusza teraz na północ, ale gdybyście chcieli za tydzień mniej więcej, pójdźcie do tawerny, a może drużyna Ukharu wam pomoże w odzyskaniu ciała i przy okazji może coś uda się z tego tunelu wyciągnąć, jeśli chodzi o korzyści. Potakuję głową. Nie jesteśmy w stanie wam zaoferować zbyt wiele. Ukharu po prostu raczej myślał o podziale łuków pół na pół. Ukharu z całym szacunkiem, ale ostatnio o czym mogę myśleć to łupy. Ukharu rozumie, dlatego mówi też o odzyskaniu ciała, bo dla was pewnie ważniejsze ciało niż łupy. A my możemy pomóc w razie czego. I wszyscy potakują. Jednak śmierć w boju honorowa, ale w momencie, kiedy jest się pochowanym. Ukharu mógłby spytać o imię, albo przydomek. Jestem Joseph.
Ucharu i jego drużyna powinni za 5-6 dni być w tawernie, tutaj w Tarongar. Muszę ci powiedzieć, Ukaru, że nie do końca byliśmy za łupami, po prostu mój drugi brat zaginął w okolicach właśnie Falcon's Reach. Może i jego da się znaleźć. Jeżeli możecie pomóc. Był trochę... W głowie mu się pomieszało. A jak się nazywał? Witold. Drużyna Ucharu wyrusza na północ, więc może popyta się w tamtych okolicach. Falcon's Reach chyba na północy, jeśli Ucharu dobrze pamięta. Tak, niedaleko od Longward. Jeżeli tak, to może złapiemy się na szlaku. Nie wiem, co będziemy robić za parę dni. Ucharu zapamięta. Jeżeli możecie odzyskać ciało i wysłać gołębia chociaż, to będę wracać do rodzinnego domu na pewno na jakiś czas do Westrock. Ucharu słyszał, że tam dobre garnki. Nie wiem. Nie interesowały mnie takie rzeczy. A teraz przepraszam cię, Ukaru, ale chcielibyśmy... Tak, Ucharu też już idzie do swoich. To tawerna, jak coś. Albo na szlaku. Żegnajcie. Żegnaj, Ukaru. I idę z powrotem do naszego stołu. Mhm. Siadam. Ucharu nie wie, co o tym myśleć. To znaczy? Czego się dowiedziałeś? Ruwen wypowiedział trochę chyba, bo drużyna ich liczyła 4. Jeden zginął No, w tunelu koło Falcon's Reach. przykre. Braliśmy tamtędy. Ale i to mówię już ciszej. Ich drużyna była tam, bo szukali brata jednego z nich, który zaginął w okolicach Falcon's Reach. I Ucharu zastanawia się, czy ten Nie mów tego tutaj. Chyba wiem, o czym mówisz. Chyba się rozumiemy, Ukharu. O nie. Co z tym robimy? Ucharu powiedział, że jeśli będą chcieli, to za 5-6 dni światowi będą w tawernie. To będą mogli poprosić o pomoc. Jeśli drużyna ma jakkolwiek chociaż zadośćuczynić, mimo że to był zły człowiek, to może w ten sposób odnaleźć, odzyskać ciało tego kompana ich drużyny. Zresztą też brata, jednego z nich. Wszystkie mają dużo braci. Myślę, że na obecną chwilę nie możemy im pomóc, no bo wyjeżdżamy, ale tak jak Ukharu powiedział, jak wrócimy, jeśli się do nas zgłoszą, Albo na trakcie mówili, żeby też szukać. zobaczymy, jak nas szlak Prowadzi. poprowadzi właśnie. Musimy wrócić do tawerny, zanim zamkną. Właśnie. Powinniśmy się już chyba zbierać. Tak. Ja dopijam swoje piwo. Ja też dopijam wodę. Ja biorę po prostu tą butelkę cydru, tamtego, co nie dopiłem. Ja dopijam również wodę. I biorę swoje rzeczy. Czekam przy wyjściu. Ja też się
Bieram. Przerzucam ostatnie spojrzenie tej drużynie. Właśnie ja też, jeśli tam kiwam głową, jeśli któryś z nich patrzy, jak wychodzimy. No to Razem ja zostaw. też wstaję, biorę swoje rzeczy i też kiwam głową na pożegnanie, żeby dać do znania, że też należę do tej drużyny i wychodzę. Drużyna musi częściej używać słowa światowi, żeby wyrobić sobie znaczące imię. Niech tak Już tak będzie. oficjalnie? Myślę, że Ukharu ma dobry pomysł. Jeśli ktoś ma lepszy pomysł, to Ukharu jest otwarty. Jeśli mamy być drużyną, trzeba poświęcić choć jeden dzień, żeby się lepiej poznać. Bo właściwie to nic o was nie wiem. Świetny pomysł. Prawda. Jeśli mamy być drużyną, musimy sobie ufać. Można w drodze do krasnoludów. Niech tak będzie. Na szlaku nie mamy nic lepszego do roboty. No i kierujemy się do tawerny. Mhm. No dobrze. Jest już późny wieczór. Wchodzicie do środka, uchylają się drzwi. Widać Wiktora, dłubiącego w jakichś mechanizmach. Ma przed sobą jakieś pudełko. Coś tam robi, jakimś tam młoteczkiem. Tutaj jakimś dłutem. Dobry wieczór. Witajcie. A, dobry wieczór. Cieszę się, że was widzę. Czy to oznacza, że będziecie wyruszać? Zgadza się. Samego rana. Samego rana. Jeszcze kupimy tylko chleb i w drogę. Czy już wiadomo, z kim mamy porozmawiać? Tak. Nic nam już nie przeszkodzi, żeby rano wyruszyć. Musicie porozmawiać z Olwinem Oskarsonem. Niewielu jest tak blondwłosych krasnoludów jak on. Spytajcie, na pewno ktoś będzie go znał. Zajmuje się metalurgią i runami. Wiktor wychyla coś, co by wydawało się jakimś naparem z ziół o zielonej, bardzo zielonej barwie. Wręcz ciemnozielonej. W powietrzu jest zapach kwaskowaty, zarazem trochę słodki, zarazem trochę takiej trawy, ale też alkoholu. Widzę, że zajęty jest pan bardzo teraz, ale Nie jestem tak bardzo. czy na pewno nas wpuszczą do tego miasta krasnoludów? Do Brodatej Bramy? Tak. To jest jedyne miasto, w które krasnoludy mogą was wpuścić. Mhm. A dopytam się, bo jedziemy w końcu na północ. Czy będzie tam o wiele bardziej zimno i chłodnawo niż w Talongardzie? Nie tak strasznie. Czyli nie musimy się zaopatrzać w ciepłe ubrania. O ile nie będziecie chodzić po górach. Chyba nie planujemy. Raczej wspinacz ze mnie żadny. To trochę podziemne miasto. Właśnie, to standard u krasnoludów, że pod ziemią robią? Zgadza się. Niech te tereny to głównie góry. Ale to wbrew opinii nie zawiera w sobie wulkanu. O! Wulkanu? Krasnoludy mieszkają często w wulkanach. Pewnie przydaje mi się, jak jest trochę więcej ciepła w takich górach, prawda? Znacznie więcej ciepła. Chcą być blisko Arkata. Uważają, że Arkad jest w wulkanie? Uważają, że Arkat jest w każdym ogniu. Czy ma pan coś jeszcze nam do przekazania? Może, czy powinniśmy w którą stronę miasta, w którą dzielnicę się kierować? Czy na drodze powinniśmy uważać na niektóre przejazdy miasta?
zachowujcie spokój, jak spotkacie jakikolwiek patrol rycerzy z księstwa Jelenia. Nie denerwujcie ich. A do krasnoludów, jak wejdziecie, szanujcie ich domostwo. I ponad wszystko nie pytajcie w karczmach o rybę, ani owoce morza. Ruben zdecydowanie trochę posmutniał. Spojrzał na ciebie, Wiktor. Mają niemiłą historię z rybami. Tak, z tego co słyszałem, krasnoludy i woda niezbyt się łączą. Krasnoludy mają w swoich okolicach tylko ryby jaskiniowe, a one smakują bardzo parszywie. Rozumiem. W takim bądź razie powstrzymam swój żołądek. Czy coś byście chcieli wiedzieć jeszcze? Wydaje mi się, że mamy wystarczającą ilość informacji. Resztę dowiemy się na własną rękę. Bardzo dobrze. Dziękujemy bardzo. Udamy się na zasłużony odpoczynek. Zasłużony. Drużyna tylko zrobiła zakup. Ale jest już wieczór. Przecież u Karu czasem myśli, że zakupy gorsze niż walka. Jest pani Krysia gdzieś tutaj? Nie, nie ma ich tutaj. Jest tylko on. I Enedwelike Fake Ruwen. Rzuć proszę na percepcję. 9. Nic szczególnego. Mówiłeś, że od tego naparu, który on pije, wyczuwa się delikatny zapach alkoholu? Zgadza się. Donel tak jeszcze na odchodne próbuje zażartować. To nowy przepis Karima? Nie, nie. To jest z irolańskich stron. I nie poznałam tego zapachu? To ciekawe. Taki mój twór trochę. Rozumiem. Czymś trzeba zapijać tą wódkę z Imperium. Jeśli mogę spytać, co to konkretnie jest? Trawa cytrynowa z wódką i zieloną herbatą. Brzmi bardzo ciekawie. No nic, nie będziemy zajmować dłużej czasu. Nic nie szkodzi. Miłego wieczoru. Wam również. Kiwam głową i udaję się do pokoju, w którym wcześniej byłem. Ja oczywiście też. Ja także. Też. Dobrze. Rozumiem, że się rozbieracie, zostawicie rynsztunek i idziecie spać? Tak. Tak. Ej, jeszcze się pomodlę wcześniej, a jest może świeża woda w tych wiadrach? Tak. O, Się umyjesz. chcesz się przemyć. O, to też się chce przemyć. To wszyscy się w takim razie umyjemy. Przebierzemy i pójdziemy spać. Nel przed snem napisze jeszcze 2 listy. Dobrze. Czy kto najdłużej siedzi? Najdłużej będę pewnie ja, bo jeszcze będę się modlił przez dłuższy czas. Ale to Nel chce pisać listy, więc... To pewnie pójdę spać jako ostatni. Nie będą to długie listy natomiast. No dobrze, to mniej więcej wy oboje jesteście nadal, że tak powiem, na nogach. Słyszycie, że Wiktor z kimś rozmawia. Głos jest niski, ale ciepły. Nie słyszeliście jeszcze tego głosu. Bez problemu da się słyszeć, co... Nie, absolutnie nie. Czy ktoś by chciał się zaczaić na schodach albo wyjść posłuchać, czy... Właściwie ja bym chciała. Może nie do końca zaczaję się na schodach, ale tak przed zejściem jakby stanę za ścianą. A ty, Lloyd? Lloyd
Raczej nie. Lloyd pójdzie spać. Rozmawiają ze sobą, bo jak jesteś tam... jeszcze jedną rzecz. Rzuć proszę na skradanie się. Jesteś w mieście, więc masz przewagę. 17. 17. Mhm. Dobrze, jesteś naprawdę cicho. Jeszcze ja jedną rzecz sprawdzę. Okej. Słyszysz, jak rozmawiają na temat czegoś, co nazywa się Saharem. Rozmawiają na temat... Używają różnych słów, których znaczenia nie znasz. Są ciekawe. Nel słucha tak dosyć z zaciekawieniem. Jakoby trąby powietrzne niszczyły i atakowały nomadyczne plemiona. Dyskutują na temat tego, czy jest to jakaś magia, czy może siła czegoś wyższego. Rozumiem. Czy to wszystko? Tak, ich konwersacja na ogół na tym polega. Zatem udam się z powrotem po cichu do swojego pokoju. I udam się na spoczynek. Widziałaś jakby coś włochatego, nie większego niż średnica może 30 centymetrów, wyszło przez okno. Z mojego pokoju? Nie, na parterze. Aha, czyli jak tam oni rozumiem. Tak. Ale nie mam pojęcia, co to mogło być. Nie przypomnę. Nie masz pojęcia. Dobrze, wszyscy śpicie. Co Nel o tym myśli? O tych wiadomościach, które się dowiedziała? Uważa, że to wszystko jest bardzo ciekawe. Na pewno będzie o tym jeszcze myślała przed snem. Zastanawia się, co to jest ten cały Sahar. I ciekawi ją, czym dokładnie jest ten cały kult tajfunów. Bardzo, bardzo to była intrygująca konwersacja dla niej, to wszystko. No i zastanawia się, co to mogło być to włochate coś, bo na pewno to nie był kot. Nie, zdecydowanie było to bardziej insektowe. No nic, zaczyna się nowy dzień. Uwielbiam ten dźwięk. Dobrze, mniej więcej wszyscy budzicie się w tym samym czasie. Ogarnęliście się, ubraliście się, troszeczkę tam podmyliście, jak potrzebowaliście. Lloyd się pomodlił. Jesteście gotowi do działania. Jest wczesny poranek, ale nie jakoś tak skrajnie wczesny, nie tak jak wtedy wyjeżdżaliście. Przydało się trochę pospać, szczególnie, że wcześniej 2 dni praktycznie byliście w drodze i nie mieliście dosyć wygodnego łóżka. Widzicie, jak za kontuarem Krystyna myje sobie z szczoteczką zęby. W międzyczasie przegląda jakieś dokumenty. Dzień dobry, pani Krysiu. Dobry. Ach, Dzień dobry, Czarusiu. dzień Jak się dobry. spało? Bardzo przyjemnie. Jak zresztą zawsze u pani. Nie było zimno w nocy? Przyzwyczajony jestem do delikatnego przewiewu. A ja mam takie ciepłe łóżko. Czyli lepszą kołdrę. Tylko pozazdrościć. Ja jeśli się zebrałem, to od razu wychodzę i idę do piekarni, żeby jak najszybciej to załatwić. Tylko po drodze jak idę, to witajcie i wychodzę. Nel również się zbierze i pójdzie po torbę. Również oczywiście przywita się z panią Krysią. Mhm.
Dobrze, odebrałaś to i pani z piekarni się bała trochę ciebie? Postawiła ci tak buchanek chleba i tak odeszła na 2 metry, no ale koniec końców kupiłeś 1 sztuka złota. Odebrałaś oczywiście też Nel torbę i co w międzyczasie jeszcze, Ruwen? Ja siedzę sobie w karczmie i tam coś tam rozmawiam z panią Krysią o głupotach, że tak powiem. Takie plotkowanie. No i tak bardziej siedzi trochę tak zaspany, trochę tak sypia trochę na jedną rękę. Domyśla się, że będzie kierował dlatego wozem, więc mentalnie się tak przygotowuje na to. Haru jak wraca, otwieram drzwi. Ukharu kupił chleb. Pani była dziwna. Chyba była chora, bo trzymała się na dystans od Ukharu. Mnie nie chciała zarazić. Jej mąż kiedyś złapał taką cholerę, że Ukharu ma nadzieję, że chleb też nie chory na cholerę. kiedyś zamknęli tą piekarnię na tydzień, ale potem wszystko było dobrze. Popija sobie. Czy wszyscy gotowi do... Czekamy na Nel, aż wróci. Nel również wraca. Właściwie to Nel powinna w drodze złapać się z Ukharu. No można powiedzieć, że wróciłam z Ukharu. Okej. Nel, czy chciałabyś swoje rzeczy? Właściwie to tak, jeśli mógłbyś, spakuj mi je do torby, a ja jeszcze pójdę szybko po mój łuk, bo zostawiłam go w pokoju. Dobrze. Ukharu musi dać komuś chleb i kiełbasy. To przekładam do dużej torby Nel 6 kości do gry, manierkę Lloyda, ząb stwora z jaskini, order księstwa jelenia i flakonik z perfumami. A ja w takim razie Ruvenowi daję 6 pęta kiełbasy, a Lloydowi daję bochenek chleba. Chowam to do dużej torby. Coś odchodzi, coś przychodzi. Dokładnie. Czekaj, co tam jeszcze było? 6 kości do gry, manierka Lloyda, flakonik z perfumami. Ząb stwora z jaskini i order księstwa jelenia. Okej. Okay. I ja mam 6 pęd kiełbasy. Ukharu idzie po Shodoya Ja przygotuję wóz. i wychodzę. No to ja wychodzę za nimi i kieruję się też w stronę wozu. Również wychodzę. Dobrze. Zatem pożegnaliście się ze wszystkimi. Jesteście już, moi drodzy, w drodze. Zabrałeś Shodoya, jedziecie. Wszystkie pakunki macie ze sobą. Lelej, lelej, lelej. To za rodzaj muzyki Ukharu. A, tak. Gobliny tak grały na bębnach. Tak śpiewano. Taki nastawiał przed bitwą. Masz dobre wspomnienia z nim? Z tą muzyką? Ukharu nigdy nie szedł na bitwy. Był za młody, kiedy był w Ranarze. A później wyruszył z Ranaru. O. Nie wiedziałem. Ale wpada w ucho. Lelelej, lelelej. Brzmi ciekawie. Takie rytmiczne. Centaury kopały kopytami. Gobliny grały na bębnach. Orkowie albo tupali, albo klaskali. Cyklopy... Ukharu nie wie, czy cyklopy nawet mają uszy. Nie wiem, czy słyszały, ale... Jak to jest w ogóle z cyklopami? One... To też towarzyszy wam od zawsze? Jak gobliny? Chyba nie. Ukharu nie wie. Gobliny na pewno dłużej z orkami niż cyklopy. Ale cyklopów też mniej. Ukharu w życiu widział może parę. Goblinów dużo. Cały czas mam w głowie Jak co? jak odegrałeś tego. Ja nigdy nie widziałem na cyklopa na oczy, a
moim zdaniem całkiem przekonująco oddałeś. Jak sobie wyobrażam. Dużo cyklopów, z tego co Ukharu wie, czasem w niewoli, u osesku, używają ich albo w kamieniołomach, albo przy wycince drzew. Muszę przyznać, że nigdy nie wyobrażałam sobie cyklopa, ze względu na to, że nawet nie widziałam do końca, że istnieją. Zgadzam się. Duży bardzo. Ma jedno oko. Kopyta, Kopyta. jak krowa. Tylko że duże. Wrówen tak kładzie się trochę przesz tego powozu i podkłada sobie ten jeden worek z trawą, który zrobił Lloyd i leży. I głupią minę mają. Pozwolisz, że sobie zapiszę go w moim, nazwijmy to, bestiariuszu? No jak zapiszę. Duży, niebezpieczny, głupia mina, ślini się, ma kopyta, Zapisuję to wszystko mniej więcej. zwykłe ręce, Niedokładnie takimi słowami. zjada gobliny. Czasem nimi rzuca. Rzuca goblinami, interesujące. Ukharu kiedyś widział, jak cyklop rzucił takim goblinem w skałę. A orkami też rzuca. Nie, orki za duże. Do tego orki jakby może nie panują nad cyklopami, ale orki żyją w zgodzie z cyklopami. Ale jak to gobliny nie są z wami? W waszym Też. towarzystwie z wami? To dlaczego pozwalacie je zjadać? Ale gobliny... Tak było, jak Ukharu się urodził, że cyklopy zjadały gobliny. Tak było, jak Ukharu wyjeżdżał z Ranaru. Więc Ukharu się domyśla, że nadal gobliny są zjadane przez cyklopy. A dlaczego Ukharu nie wie? To dziwne. Ale nie oceniam. A skąd dokładnie pochodzisz z Ranaru, Ukharu? Z daleka bardzo? Nie. Gdyby Ukharu pochodził z daleka, pewnie by nie przeżył dotarcia do Imperium. Ukharu jest z klanu Białej Włóczni. Raczej nie mówi to oseskom nic, ani elfom. Nie mówi. Z naszego klanu kiedyś pochodził wielki wojownik, który pomagał ludziom. Ukharu nie pamięta jego imię. Ken? Ukharu musi sobie przypomnieć jego imię. Bo nie pamięta. Ken... Kante. Kunte? Kente! Ukharu pamiętam. Kente. Kente. Jest bohaterem w waszych stronach, rozumiem. Orkowie różnie patrzą na niego, bo bratał się z nie Ludźmi. tylko ludźmi. Ale Ukharu uważa, że dobrze postąpił. Chciał zaprowadzić pokój. Chociaż nawet jemu się niezbyt udało. Rozumiem, że troszeczkę idziesz w jego ślady. No, Ukharu nie porównuje siebie do niego. On był wodzem klanu. Chyba. Ukharu już nie pamięta. Ale miał dużo orków pod sobą. A Ukharu ma pod sobą obecnie Shodoya, bo na nim siedzi, ale oprócz tego nikogo. Na pewno jest dla ciebie wzorem do naśladowania, z tego co widzę. Jako ork, tak. Dążył do pokoju, co rzadko u orków się zdarza. Bo w moim pytaniu bardziej chodziło mi o to, czy masz podobne cele co on. Pokój. Tak. To tak.
ale mniej dostępnych środków. To na pewno. Na razie. To wie, od czego on zaczynał. Ukharu nie wie, jak zaczynał. Pewnie jako wielki wojownik. Na wolę. Albo turze. Może wcale nie, Ukharu. U nas zaczyna się od szorowania pokładu, a przechodzi się w sterowanie nim. Może zaczynał od bycia skromnym wojownikiem. Tak opieram się trochę bardziej na Shotdoju, jeśli na siodle. Trochę. Tak bardziej żeby się wyluzować. Ukharu nie wie. Może. Muszę przyznać, Ruben, ciężko wyobrazić mi kromnego orka. To niby też racja. Aczkolwiek chodziło mi bardziej statusem. Ukharu próbuje sobie wyobrazić orka na statku. Kto wie, może jakiś pływał. Może nadal pływa. Z piratami nigdy nic nie wiadomo. Ukharu kiedyś chyba słyszał w Listmur. I ktoś... Staw chyba wspominał o orku, co pływał. To ciekawe. Kiedyś był w Listmur. Kupił topór. Podobno dobra robota. Najwidoczniej dzieci Ranaru są całkiem uzdolnionymi pływakami, można tak powiedzieć? Korsarzami. Korsarzami. Kto wie, sam się nie spotkałem. Ale na wodach każdy może pływać, dopóki może je ujarzmić. Wodę można ujarzmić jak zwierzę. Jak zwierzę? Może nie jak zwierzę, ale można ją poznać jak osobę. Można znać jej zachowania, jej grymasy, rzeczy, które lubi, które ma w sobie. Można ją poznać na wylot. Ty się nauczyłeś tego? Inaczej bym tu nie był. Jakoś musiałem przeżyć dzieciństwo. Jeżeli mogę spytać, co sprawiło, że zrezygnowałeś z pływania na obecny moment? Wydajesz się być rybą bez wody. Tak, rybą bez wody. Albo... Nieważne. W każdym bądź razie, będąc dosyć... To było 6 lat temu. Przechadzając się po wyspie i przeczesując jej niezbadane kresy, znalazłem jaskinię, w której to znalazłem szkielet. Niby nic specjalnego. Rozbitkowie nie zawsze mają takie szczęście. A też nie zawsze mamy szansę ich w ogóle znaleźć. Ale ten szkielet nie był samotny. Miał przy sobie księgę, jak i kryształ. Dokładniej był to zielony szmaragd. Co do księgi, możecie w sumie, mogło was to zastanawiać. Jakim cudem zostałem w sumie obrońcą, jeśli można to tak nazwać. Księga posiadała w sobie zapiski o krasnoludach, o ich wyrobach, o ich stylach wojskowych. Dosyć podstawowe, ale na szczęście były napisane w języku powszechnym, więc dało się rozczytać. Alchemik, z tego co wywnioskowałem po jego zapiskach, opowiadał o materiale. Nie nazwał tego metalem, nazwał to materiałem, silniejszym od jakiegokolwiek, który jest aktualnie znany oczywiście, którego
można wykonać i jest możliwy do wynalezienia, a nawet może już został wynaleziony. Aczkolwiek krasnoludy są kluczem do zbadania tego materiału, nauczenia się jego wyrobu oraz użytku. To była jeden powód, dlaczego wyruszyłem, dlatego cieszę się, że wreszcie będę mógł zobaczyć na własne oczy krasnoludzkie miasto. Co to za materiał? Gdybym ja wiedział, byłbym bogaty, aczkolwiek alchemik tylko napisał, że jego kluczem do pozyskania są krasnoludy. To jedyna moja wskazówka. Zgaduję, że jest to może materiał związany z ogniem, może z magmą. Kto wie. Aczkolwiek gdzieś trzeba zacząć. Może jakiś krasnolud mi powie coś o nim. Może jakiś krasnolud słyszał o tej legendzie. Kto wie. Jak tu nie wierzyć w przeznaczenie? Po Tak. prostu książka leżąca po prostu koło szkieletu. Kto wie ile lat blisko wody. I tak Ruwen udało się odczytać mu te rzeczy, które popchnęły go na tą ścieżkę. Zgadza się. Gdyby nie to, że były napisane w powszechnym, mogłoby wyjść inaczej, chociaż mieliśmy kilku ludzi, znajomych, którzy znali inne języki. No i to jest jeden z powodów, czemu wyruszyłem. Czemu jestem, jak to Nel określiła, rybą bez wody. Tęsknisz jeszcze za morzem? Za morzem. Lloydzie, to trochę jakby zapytać, czy tęsknisz za domem, który tak bardzo ceniłeś, uczyłeś się w nim. Praktycznie był główną częścią twojego życia. Nel ewidentnie posmutniała na słowa Ruwana. A jakie są wasze historie? Może ty, Nelly, wskazuje tak otwartą dłonią. Masz jakieś ciekawe? Można powiedzieć, że twoje słowa o domu są mi bardzo bliskie. Ja niestety zostałam po części zmuszona do opuszczenia Airolanu. Niekoniecznie przez państwo i sam Airolan, ale przez moją rodzinę. Wygnała Nel. Odebrała coś, co kochałam. Wolność. Między innymi. Ukharu to trochę zna. Musiało być bolesne. Było. Naprawdę współczuję. Wolności jednak to jest coś, co powinna posiadać każda. Ale przede wszystkim odebrano mi honor. Mój ojciec zrobił coś bardzo złego, co zmusiło mnie również do odejścia. Czyli zły uczynek twego ojca został jakby przeniesiony na ciebie. Plamił honor rodziny. Plamił honor rodziny. Tak mówili o Ukharu, jak wyjeżdżał z Renaru. Rodzina. A ty, Lloydzie? Ciekawa. Te. Ja mam bardzo prostą historię. Pewnie jak mnóstwo innych. Mała wieś przy dużym mieście. Rodzice byli weterynarzami. Trochę mnie wkręcili. Ach, I Krystyna nie kłamała. nie. Czemu miałaby? Ukharu bardziej obstawał, że Rosesek kłamie. W takim razie, co cię popchnęło, żeby poświęcić całe swe życie
swojemu bogowi. Mówiłeś, że twoi rodzice zachęcili cię, zainteresowali weterynarią. Jak patrzy się na te wszystkie istoty, wszystkie ludzi, krasnoludów, orki, elfów, szaladinów, to naprawdę widać, że wszyscy jesteśmy razem w czymś większym. Jesteśmy pewnego rodzaju wielką wspólnotą. I jak ja to widziałem, to dołączyłem do innych, którzy też to zauważali. Jak naprawdę poczujesz ideę Boga swojego, to świat się zmienia. Wiem, to może brzmieć bardzo dziwne dla kogoś, kto tego nie poczuł, ale Myślę, że masz trochę racji. Pewnie każdy z nas w pewnym momencie swego życia poczuje boskie słowo na swoim ciele. bardzo wam tego życzę. Pytanie kiedy? Czyli Ukharu dobrze rozumie, że Osesek chciał być najbardziej pomocny i neutralny dla wszystkich ras, bo wszystkie rasy są. I tu jakby Ukharu robi cudzysłów z palców dziećmi Aszy, Ale to prawda. a wyszło na to, że Osesek jest nielubiany przez bardzo wielu teraz przez to. I nie jest w ogóle neutralny. Przez kogo jestem nielubiany? Wyznawców Elrata i paru innych smoków. Muszę przyznać, że w tym świecie ciężko jest zachować neutralność. Zwłaszcza jeśli twoja rasa wyrobiła sobie opinię. Co może trochę cię powstrzymywać, Lloydzie. Nawet nie chodzi o to, po prostu ten świat nie jest czarno-biały. Jest. Jak Byłby za łatwy. Ruben czarny, Lloyd biały, I może na tym stoimy. a Ukharu brązowy. No tak. To prawda. Ale też biała. To bardziej niż Lloyd. Tak. Ale wspominałaś, że spędziłaś dużo czasu w Timberwood. Zgadza się. To było już, no wiesz, po tym? Zatrzymałam się tam, jak wyjechałam z Airolanu. Przygarnęła mnie moja nauczycielka, jak nazwał to Lars. I pomogła mi. To właściwie dzięki niej zostałam łowcą. Co prawda trenowałam wcześniej, ale to było tylko strzelanie z łuku. Ona pokazała mi tak naprawdę, jak tropić zwierzynę, tudzież ludzi. Teraz trochę bardziej rozumiem, jak mówisz, że Timberwood przypomina ci trochę Airolan. Timberwood akurat przypomina mi Airolan ze względu na to, że tamtejsze lasy są prawie jak airolańskie. A ty, Ukharu? Hmm. Jak zostałeś rycerzem? Ukharu wyruszył na zachód, po tym jak go puścił Ranar i trafił do Listmur. Tam pracował jako pomocnik 2 kowali, krasnoludów. No i Ukharu często jak wracał wieczorami z pracy, to rozganiał pijaków, patrzył, czy nikt zielarki nie okrada, albo wysyłał do domu tych, co nie trafili do domu, bo byli zbyt pijani, i uciszał awantury. No i tak trochę Ukharu dostał takim strażnikiem w Listmur. No a później władze Listmur stwierdziły, że Ukharu stanie
mianowany na rycerza, żeby tak było oficjalnie. Yukharu rycerz, Brzmi jak duży zaszczyt. prawda? Yukharu później kręcił się wokół Listmur, załatwiał sprawę, a później wygrał Shodoya. Wygrał. O, wymiana bardziej. Shodoj za oręż, który Yukharu wykuł. Bo Co oznacza Shodoj? właściciel Shodoya był Oseskiem i nazwał go chyba jedynym słowem, które umiał po orkijsku. Bo Shodoj oznacza łąka. Bąka takiego... Członka. Czy dobrze usłyszałem? Yukharu chyba nie musi tłumaczyć. Nie musisz. Ale takiego... Nel wybucha śmiechem. Takiego członka, jak ma Yukharu, czy ma Ruven, czy Osesek. Musiałem pominąć to słowo, jak się uczyłem. Rzadko używane. No i tak Yukharu z Shodoyem pojechał dalej za pieniędzmi i trafił do Tarongardu. Przejeżdżacie właśnie koło Falcon's Reach, koło ruin. Ja chciałem się rozejrzeć, czy gdzieś jest jakiś tunel widoczny, tak na pierwszy rzut oka? Albo coś, jakieś ślady? A w ogóle. Ja chciałbym sprawdzić, czy ten grób w cudzysłowie, co zrobiliśmy z Yukharu, czy nadal tam jest, czy został rozgrabiony. Chciałam zapytać o to samo. Nie widać śladu po nim. Nie wytrzymał wiele. To nasze konie, czy... Tak, tak. A, no. A jak robisz, Shodoy? Uj. Prawie jak Pokémon. Tak, jedziemy dalej. Nie no, Shodoj robi. Wolniej. On tak bardziej mocno. Też rytmicznie, ale tak mocniej. Mniej dużych ruchów, bardziej dalsze. On tak jest znacznie większy od tych koni. No, jedziemy dalej. Kontynuujecie dalej dyskusję? Czy ktoś chciałby coś jeszcze o sobie powiedzieć? Yukharu może powiedzieć, żeby Ruven, czy ktokolwiek ma te kiełbasy, żeby rzucił Yukharu trochę. Jasne. No i wyciągam i urywam pół kiełbasy jednej i staram się rzucić Yukharu, chyba że podjedzie. Podjadę. No to podaję mu, podnoszę się z desek i podaję mu pół kiełbasy. I samemu sobie też zjadam pół kiełbasy. Czy ktoś jeszcze ma ochotę na śniadanie? Mi możesz dać. Yukharu, kupiłeś ten chleb, prawda? Tak. Wyjmuję z mojej torby. To jest do podzielenia się. No to ja urywam jeszcze jedną kiełbasę i daję Nel, podziel się z Lloydem. Dzielę się z Lloydem. Słyszeliśmy już historię Ruvena o tym, jak walczył z krabem. Nel, masz jakąś historię podobną do tego? Mówiłam wam, że byłam kiedyś u krasnoludów? Nie. Chyba wspomniała, ale niewiele. Też mi się tego też troszeczkę tylko. W takim razie opowiem wam. Byłam w mieście, które nazywa się Litolf? Jakoś tak.
Jest to krasnoludzkie miasto, pełne białych wilków i mają tam gorące źródła. Białych wilków dosłownie? Czy to nazwa jakiejś jednostki Białych bojowej? wilków. Nie, to białe wilki dosłownie. Lloyd się tak bardziej rozpuściera, żeby tak wygodnie słuchać. Tak więc wybrałam się tam z moim właściwie to najlepszym przyjacielem, ponieważ nigdy nie byliśmy w gorących źródłach i stwierdziliśmy, że może być fajnie. Zakradliśmy się do miasta. Weszliśmy niepostrzeżenie. Widzieliśmy właściwie parę wilków. Było to naprawdę interesujące. Są ogromne. Uważam, że są większe niż zwyczajne wilki. Zażyliśmy kąpieli. Aż tu nagle odkryły nas krasnoludy. Były wściekłe, ponieważ włamaliśmy się. Zaczęliśmy uciekać. Jeden z nich chyba czymś we mnie rzucił. Nie pamiętam już tego dobrze. To było... z 50 lat temu. Może 60. Haru tak trochę podnosi brwi na tacy, że słyszą 50-60 lat. Uciekaliśmy, gdzie pieprz rośnie, ale było niesamowicie zabawnie. Muszę przyznać, że to było naprawdę dobre miasto, bardzo urokliwe. Nie było zimno. Te wilki musiały taki nastrój specjalny dawać, prawda? Dawały. Kim był przyjaciel Nel? Albo jest. Jest, dalej żyje. Mój przyjaciel. Mieszka dalej w Airolanie. Nie widziałam go od kiedy właściwie się wyprowadziłam. Ma na imię Sylwar. Brzmi trochę jak elfickie imię. Bo jest elfem. Jeśli żyje, a 50 lat temu żył, to raczej logiczne o sesku, że to elf. Chyba że krasnolud. Nie, to elf. Mieszkał niedaleko mnie. To przyjaciel z dzieciństwa. Haru już prawie nie pamięta swoich przyjaciół z dzieciństwa. Ciekawe, czy jeszcze żyją. To wiem, może kiedyś, jak pojedziemy do Ranaru. O ile... Jesteś z Ranaru w ogóle? Czy orki mogą być... Haru słyszał, że orki są prawie wszędzie. W sensie dużo orków w Ranarze, dużo na jakichś wyspach chyba. No i dużo orków też tam, gdzie magowie jeszcze. Cały czas To wręcz przeciwnie do mnie. Ale najwięcej orków w Ranarze. A jak z Szaladinami? Jakoś wszyscy, no nie wszyscy, ale dużo osób nie wie o nich. Dużo osób też nie przemierza fal. Dużo osób nie wie nawet o istnieniu mojego miejsca urodzenia. Praktycznie, jakby to powiedzieć, bardziej niż osobami, które interesują się losem całego Ashanu, całego kontynentu. Jesteśmy po prostu poszukiwaczami własnego losu, przygód. Odkrywamy nowe wyspy, nowe materiały, kryształy. Odkrywamy, co kryje w swoich najgłębszych odmętach ocean. Dlatego niewiele o nas wiadomo. Nie dość, że jest nas mało, to robi się coraz mniej. Brzmi jakby poza odkrywaniem oceanów każdy z was odkrywał też siebie w czasie tych podróży. Zdecydowanie tak. Albo odkrywał kogoś ze sobą, albo siebie nawzajem. Haru już siebie odkrył w Ranarze jeszcze. Dlatego wyjechał. No widzisz, ja nie miałem do końca takiej łatwej
podróży. To jest tak cudowne i tak piękne, że każdy z was jest tak wyjątkowy i że w tym świecie nie udało mi się, przeznaczenie pokierowało mnie, żebym mógł was poznać bardziej. To jest niesamowite. Będziesz na pewno miał co opowiedzieć rodzicom i przyjaciołom, jak wrócisz. Będą zachwyceni o tym usłyszeć. Możemy tam do nich wpaść, jeśli będziemy niedaleko Hammerfall. Pewnie, jeśli oferujesz. Ja zawsze jestem szczęśliwy, by poznać nowe osobistości. Do mnie, jeśli nadarzy się taka okazja, żeby wpaść na Wyspy Zmierzchu, do mojego miasteczka, bardziej takiej dużej wsi portowej. Zapraszam z otwartymi ramionami. My jesteśmy dosyć otwarci na nowych. Ukharu do Ranaru nie zaprosi. Z wiadomych przyczyn. Po pierwsze, Ukharu został wygnany. Znaczy, sam się wygnał. Ale lud stwierdził, że wygna go bardziej. Ich ogromna strata, moim zdaniem. Według ich nie. Ja Dairolanu zaprosić mogę, natomiast nie jestem pewna, czy mój dom jeszcze istnieje. Dawno mnie tam nie było. Nie chciałabyś się przekonać? Może spróchniał jak z drewna. Pewnie którego... Możliwe. Znaczy, nie, raczej nie. Ale chciałabym się któregoś dnia przekonać. Przypomnisz mi, w jakim Tak. wieku elfy mają dojrzałość? Leśne 100 lat. I dawno nie byłaś w domu? No tak. Bardzo współczuję. To musi być bardzo ciężkie. Wyjechałam, aby napisać swoją własną historię, tak żeby nikt nie napisał jej za mnie. Myślę, że na razie dajesz sobie świetnie radę. Nel siada wygodniej, uśmiechając się pod nosem. Bardzo mnie cieszą twoje słowa. Jak myślicie, jakiej jestem rasy? Jak patrzę, Ukharu wyczuwa, że to podchwytliwe pytanie. Zgadzam się, ale elfem powiedziałbym. To prawda. ja też. Macie rację. Jestem elfem. Może jednak to nie było podchwytliwe pytanie. Brzmi jakbyś się czekała na coś. Ale Ukharu może rzuci, że jest minotaurem. Ukharu. Myślę, że minotaury są znacznie większe ode mnie. Minotaury? Te istoty, o których mówiłeś? Jestem podobna do minotaura? Minotaury duże, większe od orków. Coś podobnego wielkościowo jak ten sprzedawca mięsa z Eridan's Crossing. A, ten ogromny kot. Tylko że byk. Mhm. A. Też taki włochaty. Tak. I zazwyczaj nie noszą ubrań. Ukharu widział jednego minotaura i on nie nosił wiele ubrań. Rozumiem. Czy miał przypaskę na swojego Shodoya, ale... Ukharu mówił, że Shodoy to członek. Albo... Jakie są jeszcze inne określenia na to coś po wspólnemu? Przyrodzenie. Przyrodzenie.
To Szodoj. No, Pewnie ten Osesek usłyszał gdzieś w karczmie, że ktoś go tak nazwał albo coś. Ciekawe, żeby po przezwisku nazwać zwierzę. no, Interesujące. to słowo musiało mi umknąć w czasie nauki. Może ktoś powiedział temu Oseskowi, że to oznacza bohater, albo coś tego typu. To chyba jakiś ork robił sobie z niego jaja. Robił sobie z niego Shodoja. Jaja. Tematycznie. Lloydzie, podaj mi kawałek chleba, proszę. Odrywam trochę. Dziękuję. No to zjadam. Chyba zjeść ten chleb dzisiaj, inaczej będzie suchy. Zgadza się. Ale da się koniom, albo Szodojowi. Byleby nie spleśnie. Nie chciałeś nazwać jakoś inaczej później tego swojego tura? No, czemu? Ukaru zawsze się uśmiecha, jak patrzy na Szodoja. Znaczy, tura Szodoja. Muszę przyznać, że to już nie brzmi tak imponująco, kiedy wiemy, co to znaczy. Muszę przyznać, że boję się, że za każdym razem teraz będę się śmiał. Jak Ukaru woli, żeby drużyna zatrzymała imię Szodoja dla siebie. Nie ma sprawy. Gorzej jak Ukaru pojedzie do Ranaru na Szodoju. Trzeba będzie go jakoś inaczej nazwać. To jakieś przezwisko. Nie, ale nie możesz tak nas zostawić w niepewności. O co chodzi z tą rasą? Nie jestem do końca leśnym elfem. Ukaru cię mierzy wzrokiem, bo domyśla się trochę odpowiedzi. Jestem półelfem. A pół czym? Półmrocznym. Ukaru wiedział, że coś zablada. Ukaru nie słyszał za wiele dobrych rzeczy o mrocznych elfach, a z drugiej strony słyszał dużo dobrych o leśnych, a jak na razie to Zapewniam cię, Ukharu, słyszałam głównie opowieści o mrocznych elfach, z tego względu, że moi rodzice zamieszkali w Airolanie. Ukaru będzie miał teraz Nel na oku, Proszę cię bardzo. a drugie oko będzie miał na Osesku. Dobrze, że Ruwen nic nie zrobił. Dobrze, że nie masz trzeciego. Szodoń też ma 2. Mogę cię zapewnić, że rozumiem twoje obawy, jednak nie chcę być oceniana przez to, kim był jeden z moich rodziców. Ukaru nie mówi, że będzie oceniał, ale będzie miał oko. Tylko To mniej czujne oko, to bardziej czujne będzie na Osesku. Niech tak będzie, przyjmę to. Tylko żebyś nie dostał zeza. Ukharu, które twoje oko jest bardziej czujne? To, które jest półotwarte jak śpię. Masz półotwarte oko jak śpisz? Teraz muszę to zobaczyć. Ukaru czasem śpi z otwartymi oczami. To przerażało jego kompanów wcześniej. Wcale się im nie dziwię. Muszę przyznać, że ja też nie. Dobrze, że nie spaliśmy w jednym pokoju. Baliśmy, ale Ukaru był twarzą do ściany. To racja. Ale to też nie zawsze. Tylko jak Ukaru bardzo zmęczony i niepewny sytuacji. Musi głupio wyglądać, jak Ukaru chrapie, a ma oczy otwarte. Spokojnie. Ja też chrapię. Nie jesteś sam. Ukaru słyszał, że jak ktoś miał złamany nos albo ma, to chrapie bardziej. O dziwo, Ruwen chrapie bardziej niż ty. Że miał nos złamany. Nie miałem, uprzedzę. Pytanie nie miałem. A przynajmniej niezłamany, może poobijany. Może wystarczy. Kto ci poobijał? No kto, jak nie piraci i potwory. Może krab. Nie. Krabem nie było problemów. Było nas dosyć wielu, więc
nie zdołał zadać nikomu uderzenia. Jednak jesteśmy dosyć przystosowani w naszych, jakby to może nazwać, taktyką raczej nie, ale sposobach unieszkodliwiania potworów. No ale tylko morskich. Wygląda to jak na konieczność przystosować się. W końcu nikt inny nam nie pomoże. I Airolan nie wysyła żadnych żołnierzy na wyspy. Tym bardziej Krag. Jakby wysyłał, to raczej za długo by tam nie postali. Więc jesteśmy zmuszeni do ochrony samych siebie. Jak nie my ochronimy nasze dzieci, to inne dzieci ochroną inne dzieci. Mamy mocną więź przynależności. Zwłaszcza, że jest nas tak mało. Zresztą, choć mój ojciec jest tego bardzo dobrym przykładem. Jak dużo jest Shaladinu? Oj, Ukharu, bo ja wiem. Niewielu w porównaniu do innych ras. Jest nas wystarczająco dużo, aby być rozpoznawalną na morzach rasą, ale nie wystarczająco dużo, by mieć wpływ na świat. Nie mam pojęcia. Zresztą w samej mojej wsi, miasteczku portowym było nas może połowę mieszkańców. Zazwyczaj mieszaliśmy się z normalnymi elfami, ludźmi, którzy byli kupcami i pojedynczymi korsarzami, którzy pływali pod banderami, które nie należały do naszej. Jesteście już w drodze 10 godzin. Już chyba zaraz trzeba iść spać, nie? Powoli. Przydałoby się zrobić jakiś przystanek dla was. Jak ten czas szybko leci. Czy jest już ciemno? Już się robi. Już słońce mocno zachodzi. Widać jakieś miejsce z wodą, jakiś strumyk. O, i rzeczka. wy jedziecie praktycznie wzdłuż rzeki. O, no to super. Tylko z rzeką. Ukharu proponuje postój. I widzicie flagi i znaki drogowe pokazujące strzałkę znaczy znak, który pokazuje na tak leciutko północny zachód Horncrest, na północny wschód Meadowfair i kierujący się całkowicie na północ znak z napisem Torhalbr. Można zatrzymać się przy znaku. Widzicie właśnie, tak jak opisywałem ostatnio, herb Księstwa Jelenia. To co? Czyli oczywiście jelenia na zielono-żółtej tarczy. Robimy postój tutaj? Czy chcielibyście jeszcze przebyć kilka kilometrów? Ukharu sądzi, że można się tu zatrzymać. Już pośladki bolą od jazdy. Zatrzymajmy się zatem. Lloydzie, zatrzymaj konie. Mówię. I
blisko rzeki, żebym od razu mogły zacząć pić. Wjeżdżamy gdzieś tam lekko na pobocze, no. Czy są drzewa niedaleko? Tak. Nie ma jakiegoś... Przejechaliście taki dosyć od okolicy takiego naprawdę gęstego lasu. Ale są w okolicy drzewa. Jest co spalić na ognisko. Okej. Minęliście parę powozów, parę osób jadących z towarami. No to ja chciałbym w takim razie zorganizować jakieś kamienie, żeby zrobić okrąg do ogniska, żeby nie wypaliło ziemi. Jasne. Ziemia jest zielona, dużo trawy, więc nie spalicie okolicy. To dobrze. Ja zajmuję się końmi, daję im się napić, jakieś zaprowadzam do miejsca z trawą. Też Shodoya tak samo porządzam. Rozprostowuję się. Ja chciałbym podejść zarazem też do koni i sprawdzić, one piją normalnie tą wodę, czy ta woda jest czysta? Tak, piją. Byliście już koło tej rzeki. Aha, Wcześniej z 2-3 kilometry wykręcaliście wtedy, jak byliście za mną. No tak. To ja chciałbym się napić też tej wody. Dobrze. Ja również się napiję. Wypłuczę trochę bukłak i naleję sobie wody. Haru, pomóc ci z drewnem? Haru nie ma siekiery, czy tam topora, tak jak Rówen, więc... No to idealnie. No i idę razem z Ukharu w takim razie po jakieś drewno zorganizować, jakieś grubsze gałęzie, wióry starych gałęzi na ziemi. Suchy opał. A ja bym chciała wejść na jakieś wyższe drzewo, rozejrzeć się trochę po okolicy. Nie ma tutaj zbyt wysokich drzew, to też wiele nie zauważysz z niego. Ale i tak to zrobię nawet dla widoków. Dobrze. To co, tutaj chcecie odpocząć krótko, czy odpocząć długo już? Chyba się przespać, jeśli jest noc. Czy ja mógłbym rzucić na naturę, która jest dokładnie godzina? Już chyba długo. Pewnie, proszę. Dobrze. 20. Nienaturalne, ale 20. Ponieważ spędziliście jeszcze czas na zebranie chrustu i zrobienie tego, przygotowanie się, troszeczkę rozłożenie się, jest godzina 21:40. To zdecydowanie na dłuższy już będziemy chcieli. No dobrze. Lloydzie, mówiłeś, że masz zaklęcie, które pozwala ci oświetlić odbijalne materiały? Coś takiego? To mniej więcej działa. Trafię sprawić, żeby emitowały światło. Prawie takie jak słońce. W takim razie spróbujmy. I widzisz, że Rówen ze swojej małej torby wyciąga metalowy pierścionek, który na górze jest włożony rzeczywiście, tak jak wam opowiadał, mały zielony szmaragd. I zakłada go na palec. Próbujesz? Szmaragd jest odbijalny. Za mały. Za mały. Ewentualnie może to by zadziałało. I Nel wyciąga spod płaszcza złoty medalion. Niestety. Ewentualnie mógłbym spróbować może z bronią Ukharu, ale Świecący miecz. Dobra. To Rówen zdejmuje z palca ten pierścionek i chowa go zdecydowanie do torby i zauważycie, że ściąga go dosyć mocno. Nie jest zdecydowanie przypasowany na jego obręcz palca. ale dziękuję, że daliście mi opcję do spróbowania. Nie ma za co. A Ukharu prawie zapomniał. Nel, Ukharu chce się nauczyć czarów. Jakie czary cię interesują?
Nie znam zbyt wielu jeszcze, ale ciągle się uczę. Ukharu widział to, co uderzyło w tą wielką, tego owada wielkiego. Ukharu by chciał to umieć. O, Nazwałam to fajerwerki. Ukharu nie wie, co to fajerwerki, ale zda się na nazewnictwo Nel. Takie świecone, nieważne. Ruvenowi ta nazwa mówi. Ona w sumie oznacza wybuchowe kamienie z krasnoludzkiego. fajerwerki po krasnoludzku to wybuchowe kamienie, co ciekawe. Czy ja w sumie wiem mniej więcej, jak one działają, czy ty znam tylko z krasnoludzkiego nazwę? Tylko tyle. Aha, okej. W sumie mam podobnie do Ukharu, aczkolwiek Lloydzie, czy ty jesteś dobrym nauczycielem magii? Myślę, że potrafiłbym wytłumaczyć jakieś zaklęcie. Co, też jesteś zainteresowany? Tak, myślałem, czy byłbym w stanie uleczać innych podobnie do ciebie. Nie zrozum mnie źle, nie chcę ci zabrać pracy. Bardziej myślałem bojowo. Nie, Ruven właśnie powiedział, że chce zabrać Oseskowi jedyne, w czym jest dobry. Nie, że nie chcę. myślę, że bym się bardzo ucieszył, gdyby jeszcze inne osoby potrafiły leczyć, chociaż szczerze trochę mnie martwi, że myślisz jedynie o walecznych możliwościach użycia tego. Są też inne opcje. W takim bądź razie będę szczęśliwy, jeśli mnie ich nauczysz. Oczywiście. A Ukharu chce żać tylko bojowo. Chce umieć zrobić boom. Będziesz tworzył wybuchowe kamienie. Zrobisz boom. Swoją drogą. Po elficku Szodoj to Sajsz. Wzięło się to od połączenia węża i stali. Dziękujemy za informację. Tego słowa po Nie ma elficku problemu. nie znałem. Ukharu musi. Chyba tak Szodoj będzie To się już nazywał w znasz. ranarze. Sajsz. Jeszcze może ustalmy od razu, kto po kolei bierze warty. Lloyd pewnie pierwszy, jako że będzie najjaśniej. Ukharu może wziąć ostatnią. I tak Ukharu zawsze rano wstaje. W takim bądź razie, Nel, chcesz druga czy trzecia? Właśnie wam chyba tego nie mówiłem, ale miałem Mogę wziąć drugą. super dziwny sen po tym, jak ostatnio byłem na warcie. Ukharu często ma dziwne sny. Tak? O. Ale bardziej Znaczy ma na Ukharu nadzieję, że Osesek ma bardziej pozytywne. No to może nieważne w sumie. A co się śniło? Sam nie za bardzo to rozumiem. Zwykle mam bardziej takie uporządkowane bardziej sny. A tutaj była wielka burza i wszystko działo się pod jakąś górą. Na końcu pod tą górą była taka spiralna wieża, na której na samym szczycie był jakiś dziwny mężczyzna, okularami. Nie wiem, czy widzieliście kiedyś, co to są okulary. Był otoczony setkami ksiąg. Wyglądało jakby w pewnym momencie jakby łapał te pioruny wszystkie razem z kawałkami chmur. I wtedy zaczynam być nim dosłownie. Nic nie widzieć, ale czuć jakbym wszystko wiedział. Dziwny sen. Osesek to fantazję ma. Prawda? Dziwny. Ja słyszałem, że niektóre sny są prorocze. Ale co to był w ogóle za sen? Co on niby miał przekazać? Że co, że będę starcem z wieży z okularami? To wie!
Duża szansa, że Osesek, jak będzie stary, będzie musiał nosić okulary. Może. Te pioruny tylko się u Karu nie zgadzają. No wiem, po prostu taki dziwny sen miałem, więc chciałem się podzielić. Też prawda. Albo może poznamy kogoś takiego w przyszłości. To byłoby ciekawe. Ale ruchliwa ta droga. O takiej porze. Tak więc, Ukharu, kiedy chcesz zacząć? U Karu nawet może zacząć teraz. Na chwilę chociaż. Albo jutro. Dobra. Mamy jeszcze chwilę, zanim pójdziemy spać. Idziecie na odpoczynek. Lloyd bierze pierwszą wartę? W czasie niej modlę się do Aszyl. Rozumiem. I tutaj zrobimy sobie cięcie.